Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym wideo na kanale. Dzisiaj test odkurzacza, którego w ogóle nie planowałem, w zasadzie nawet nie test, a taki szybki przegląd, ponieważ przypadkowo wpadł mi w ręce Laresar V7 Pro. Modelu V7 nie testowałem, miałem w planach jego zakup, natomiast finalnie go nie kupiłem, ale cieszy się on świetną opinią w internecie, więc tym chętniej, chociaż na chwilę, chciałem Wam przybliżyć model V7 Pro od Laresara, czyli odkurzacz pionowy, bezprzewodowy. Włączcie napisy w swoim języku. Jeżeli do tej pory nie zasubskrybowaliście kanału, to zróbcie to najlepiej teraz z dzwoneczkiem. Szerujcie, udostępniajcie, podbijajcie materiał, a ja nie przedłużając, zapraszam Was już do unboxingu. Słuchajcie, na szybko tak może tylko przypomnę, co my tutaj mamy. Producent chwali się dotykowym wyświetlaczem, mocnym ssaniem, funkcją stania pionowego i długim czasem pracy na baterii, bo te wszystkie cechy charakteryzują model V7 Pro. Część z nich również charakteryzowała model V7. Dla tych, którzy chcieliby w telegraficznym skrócie wiedzieć, jakie są zmiany w stosunku do modelu V7, bardzo popularnego, udanego i chwalonego, poszukiwanego na rynku, a mianowicie zmieniono nieco kolor, dołożono funkcję stania pionowego, tyle z zewnętrznych zmian, dołożono ciekawe końcówki, w tym giętką rurę, której może nie tyle brakowało, której po prostu nie było. Model V7 tutaj jest, ułatwia sprzątanie w samochodach, w zakamarkach. Zwiększono baterię do 8 ogniw. W tej chwili zapewnia do 70 minut pracy w trybie Eco, wcześniej to było 60, w trybie normalnym to będzie bardziej 30-40 minut. Dodatkowo zwiększono moc silnika z 500 do 600 W, natomiast sama siła ssania też uległa zmianie do 65 kPa, chyba z 50, jeżeli dobrze pamiętam, a w bonusie dodano znane tabletki do aromaterapii z modelu chyba X11, jeżeli dobrze kojarzę. Tyle zmian, tylko tyle i aż tyle. Samo opakowanie białe tekturowe, brawo producent, TS ekologiczne podejście, jest ciężkie, ale nie za duże. I tu mamy też specyfikację, model V7 Pro 29,6 V, producentem jest Eco Electronic z adresem w Shenzhen. Mamy tutaj również adres kontaktowy z domeną Outlook. Wszelkie normy europejskie spełnione, made in China. Co otrzymujemy w środku? A więc tak, otrzymujemy, słuchajcie, instrukcja obsługi i właśnie te tabletki do aromaterapii. I tutaj ciekawostka, może być problem z dokupieniem ich, ale można dowolne inne takie pastylki dokupić i po prostu przyciąć do tego rozmiaru. Podobno ktoś już sprawdził i działa, także tego się nie obawiajcie. Mamy też elementy, rura w kolorze złotym, rozsuwana. O, tutaj możemy mieć dłuższą, krótszą, więc rura jest. Mamy też, słuchajcie, przystawkę taką ssącą. Ona chyba też była w poprzednim modelu. Mamy oczywiście czyścidełko. Wybaczcie dodatkowe dźwięki, ale chyba pralka skończyła swój cykl. Ja tak dzisiaj spontanicznie, na szybko dla Was nagrywam ten materiał. Mamy tutaj też zwykłą rurkę. To takie standardowe, słuchajcie, elementy. Mamy zasilacz. On chyba się nie zmienił. W ciekawym kolorze. Zasilacz pobiera poniżej 20 W. Napięcie chyba 35 V, z tego co widzę, i pół ampera. Co jeszcze otrzymujemy w zestawie? Otrzymujemy tą giętką rurę, która jest nowością i ona robi robotę podobno w samochodzie. Jest bardzo elastyczna. To jest nowość absolutna. No i mamy tą główną elektroszczotkę,
która jest tutaj schowana na dwóch poziomach. Teraz postaram się Wam to pokazać. Bo tutaj mamy całą szczotkę. Ona w ogóle też jest ciekawa, bo ona nieco została zmieniona. Słuchajcie, w tej chwili, nie wiem jak to było w poprzednim modelu, bo go nie używałem, ale tutaj chyba można ją w łatwy sposób wyciągnąć. Tak. Słuchajcie, tutaj otwieramy. Możemy ją sobie wyczyścić, wymyć. Duży plus. To, co nie uległo zmianie, to chyba stacja dokująca. Możemy ją sobie tu przykręcić do ściany i zamontować, odkurzacz montować i go ładować jednocześnie. Co do filtrów, to jest ciekawa sytuacja, bo oba filtry możemy myć teraz pod wodą. To na pewno nam ułatwi. Jeden z nich ma trwałość nawet do 2 lat, więc jak najbardziej też sensowna trwałość. Mamy jednostkę centralną, która zmieniła nieco kolor. W tej chwili mamy kolor, słuchajcie, zielony. Wcześniej nie pamiętam, czy był fioletowy. Tym się różni. Oczywiście otwieranie mamy na dwa sposoby. Sposób jeden do prostego wyrzucania śmieci. I sposób drugi, tutaj naciskamy i wyciągamy całość. Tutaj mamy filtr. Drugi filtr. Gdzieś czytałem, że informację, że trwałość filtru HEPA w tym modelu może być nawet około 2-letnia, więc jak najbardziej na plus. Na plus też na pewno, słuchajcie, to, że mamy możliwość mycia tych filtrów pod wodą bieżącą, więc też na pewno pozytywny aspekt. Tutaj mamy taką szczoteczkę. To też możemy przesuwać. No, całość wygląda bardzo, bardzo dobrze, jeżeli chodzi o jakość spasowania. Więc na pewno na plus. Kolorystyka to kwestia gustu. No i ostatni, słuchajcie, element, a mianowicie bateria. Bateria urosła. W tej chwili mamy baterię 8-ogniwową, nie 6. Mamy w tej chwili informację, że jest to model X7 2,2 A, 29,6 V, 2200 mAh, 65,12 Wh. No i jest to model, który jest, słuchajcie, w tej chwili 8-ogniwowy, więc nie pozostaje mi nic innego, jak go zamontować i uruchomić dla Was ten sprzęt. Nie wiem, czy będzie mi to tak wygodnie. Tak, można zrobić to nawet jedną ręką. Jeszcze jedna kwestia, bo chyba Wam nie pokazałem. Tutaj mamy możliwość odkręcenia blokady i jest tutaj miejsce, żeby tą o tutaj, to będzie tutaj, wkładamy tą tabletkę czy pastylkę do aromaterapii w tym miejscu i oczywiście zakręcamy. Robię to pierwszy raz, także wszystko jest zamontowane. Tutaj mamy wyświetlacz po włączeniu. On działa w trybie, teraz jest turbo, eco, normal, turbo, normal. I słuchajcie, w tym trybie on rzeczywiście powinien pracować do 70 minut. Wybaczcie, moi drodzy, że nie będę robił testu praktycznego. No, na normalnym trybie się już nieźle. Na trybie turbo jest to mega mocne. Nawet na ekonomii jest całkiem nieźle. Krótko słowem podsumowania, Laresar V7 Pro to bardzo udana ewolucja, nie rewolucja, jeżeli chodzi o poprzednika, czyli model V7. Tamten był bardzo polecany, popularny,
charakteryzował się świetnym stosunkiem ceny do możliwości, do siły ssania. Ten ma jeszcze mocniejszy silnik, 600 W, 65 kPa, moc ssącą, dłuższy czas pracy na baterii, dzięki temu, że mamy dwa dodatkowe ogniwa i dodatkowe ciekawe końcówki, w tym ta elastyczna, a dodatkowo potrafi stać pionowo sam. Kwestia kolorystyki oczywiście się również zmieniła, ale myślę, że ten kolor też wcale nie jest zły, więc jeżeli zbieraliście się do zakupu Lesara V7, to myślę, że warto dołożyć nawet te kilka złotych i kupić model V7 Pro, bo jest po prostu jeszcze lepszy, ale nie jest to rewolucja, jest to tylko kolejna ewolucja. No ma jeszcze aromaterapię, jeżeli kogoś to oczywiście interesuje. Z plusów nadal jest lekki, waga około 3 kg, w zależności oczywiście od tego, jaką końcówkę zamontujemy, ale Lesar po prostu poprawił, może nie błędy, ale jeszcze bardziej rozszerzył możliwości tego odkurzacza, mocne strony jeszcze zostały bardziej podciągnięte parametrowo, dodane końcówki, dodana aromaterapia, zwiększona bateria, wszystko na plus. Ja nie widzę tutaj żadnych wad w stosunku do starszego modelu, a producent zachował nadal cenę atrakcyjną, bo około 80 euro, 90 dolarów czy 340 zł, bo za tyle udało mi się ten model kupić. Jeżeli potrzebujecie jeszcze większej siły ssania, chociaż nie wiem, kto potrzebowałby takiej siły, chyba ktoś, kto ma same dywany, to jest jeszcze model chyba V11, który jest jeszcze mocniejszy, ma chyba 75 kPa moc ssania w trybie turbo, ale tam jest dużo większa waga, bo dwukrotnie cięższy jest ten odkurzacz, co może nie być bez znaczenia dla na przykład kobiet, bo ten waży tylko 3 kg, tamten blisko 6, więc mamy nieco większą moc, ale za to dużo większą wagę, także musicie sami zdecydować. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę, oczywiście najlepiej subskrypcję razem z dzwoneczkiem, szerujcie, udostępniajcie, podbijajcie, jeżeli korzystacie z urządzeń mobilnych, aby film niósł się po sieci. Ja jeszcze na koniec podrzucę Wam kilka innych ciekawych materiałów wideo na kanale. Napiszcie też w komentarzu, czy chcecie więcej testów odkurzaczy, bo w domu posiadam kilka, ale szczerze mówiąc ostatnio żadnych nie wrzucałem, nie testowałem na kanał, a być może jest większe zainteresowanie z Waszej strony. Hej, hej, do kolejnego wideo.